Cześć kochani, w odpowiedzi na Wasze prośby zaczynamy cykl tutoriali dla krótkich włosów. W dzisiejszym odcinku fryzura na wesele dla włosów ściętych na boba, czy też dla włosów po prostu do ramion. Zaczynam od wydzielenia partii włosów nad uchem z jednej strony głowy, resztę włosów sobie podpinam, a z tej wydzielonej partii będziemy sobie zaplatać kłosa. Będzie to kłos holenderski, czyli ten wypukły. Jeśli nie wiecie jeszcze jak go zrobić, odsyłam Was do tutorialu, teraz wyświetli Wam się link w rogu ekranu. A jeśli macie już mniej więcej jakieś pojęcie jak tego kłosa zapleść, no to jedziemy z nim. Dzielimy cienkie pasemko włosów na dwie części i raz z jednej części, raz z drugiej wydzielamy drobniutkie, cieniutkie pasemka, przekładamy je pod spodem do części przeciwnej, dobieramy do nich trochę luźnych włosów i powtarzamy to samo z drugiej strony. Za chwilę zobaczycie to lepiej, jak ja zejdę trochę niżej. Wydzielamy cienkie pasemko, dobieramy do niego troszkę luźnych włosów i dokładamy do przeciwnej części. I znowu. Wydzielamy cienkie pasemko z jednej części, przekładamy je do drugiej pod spodem, dobieramy do tego troszeczkę luźnych włosów i dalej tak samo. Znowu wydzielamy cienkie pasemko, przekładamy je pod spodem do drugiej części, dobieramy trochę luźnych włosów i jedziemy dalej. W ten sposób cały czas postępujecie dopóki nie skończą nam się włosy do dobierania. Co ważne, w przypadku tej fryzury, te pasemka musicie dobierać naprawdę drobne. Im drobniejsze pasemka, tym bardziej efektowny będzie ten nasz kłos. Także naprawdę drobne, ciasno zaplecione pasemka i kontynuujemy. Oddzielam cienkie pasemko z jednej strony, dobieram do niego trochę luźnych włosów i dokładam do przeciwnej części. Pamiętajcie, żeby za każdym razem poszczególne pasma przekładać pod spodem. Nie górą, tak jak w klasycznym kłosie, tylko pod spodem. Dzięki temu ten kłos będzie taki wypukły. Kłos holenderski, w ogóle warkocz holenderski, to jest fajna opcja dla właśnie krótszych włosów, dlatego że one lepiej trzymają naszą fryzurę, są takie bardziej stabilne, bardziej trwałe niż warkocz holenderski czy kłos holenderski. Także tutaj, kiedy te włosy są dosyć krótkie, fajnie jest właśnie zastosować ten kłos holenderski, a poza tym on jest bardzo fajny z wyglądu, bardzo efektowny. Taki rzuca się od razu w oczy. Także tutaj wybrałam jego w przypadku tej fryzury. Dobra, trochę sobie to przyspieszymy, żebyście się nie zanudzili. Ok, tutaj już teraz prawie nie mam co dobierać, więc dokończę sobie kłosa już bez dobierania. Fajnie jest zostawić przy uszach jakieś delikatne, luźne pasma, to zawsze dodaje takiego uroku. Co ważne też, w przypadku tej fryzury rozciągamy pasma kłosa na boki, jak tylko się da. Chcemy, żeby on był objętościowy, żeby był efektowny, żeby naprawdę zwracał uwagę, więc chcemy, żeby miał tą objętość, dlatego rozciągamy go, już się powtarzam. Rozciągamy go, wyciągamy poszczególne pasemka na boki, jak tylko się da. Nie musicie się obawiać, że to sprawi, że kłos się rozleci, nic z tego. On jest trwały, także śmiało można go rozciągać. I doplotę sobie teraz go aż po same końcówki. Dobra, związujemy sobie naszego kłosa gumką i teraz będziemy powtarzać dokładnie to samo z drugiej strony głowy. Czyli wydzielam sobie znowu pasmo włosów nad uchem, resztę sobie podpinamy i z tego wydzielanego pasma zaplatamy kłos holenderski. Mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiecie, jak zapleść kłos holenderski, ja już nie będę się powtarzać po raz kolejny. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, wracajcie do tutorialu, nauczcie się kłosa holenderskiego i wróćcie wtedy do tej fryzury.
I znowu rozciągamy, dodajemy sobie objętości. Przy krótkich włosach tutaj może się zdarzyć, że będą Wam wychodzić jakieś końcówki na długości tego kłosa, szczególnie jeśli te włosy macie wycieniowane. Nic się nie przejmujcie, te końcówki zawsze można na koniec podpiąć pod spód wsówkami, także nic nie szkodzi, jeśli coś tam Wam wychodzi w międzyczasie, tym się absolutnie nie przejmujcie, czeszemy dalej. Dobra, mamy nasze dwa kłosy, teraz zwiążemy je razem gumką z tyłu głowy, dlatego ważne jest, żeby one były zaplecione aż po końcówki tak, żeby sięgnęły jeden do drugiego, żeby można było je razem związać. Także ja je teraz związuję i będziemy zaczynać robić upięcie z naszych pozostałych włosów. Zanim jeszcze przejdziemy do upięcia, ważne jest teraz też w tym momencie, żeby sobie te kłosy od spodu przypiąć wsówkami. Nie dlatego, żeby one zostały w miejscu, to chodzi raczej o to, żeby włosy na czubku głowy pozostały uniesione. W tym momencie, kiedy podepniemy je wsówkami razem z naszymi kłosami od spodu, będziemy mogły delikatnie podciągnąć je na czubku głowy, tak jak ja teraz to robię, i one zostaną w tej formie. Te wsówki je tak utrzymają, więc ta objętość zostanie zachowana, ta głowa będzie wymodelowana, nie zrobi nam się takie płaskie gniazdo, tylko właśnie fryzura będzie taka elegancka, wyjściowa. Także kilka, dosłownie 2-3 wsówki wystarczą, żeby sobie tą objętość na czubku głowy utrzymać. No i teraz przejdziemy sobie do upięcia. Luźne włosy dzielimy sobie na kucyki. Ile ich będzie, to już jest Wasz wybór. Może być, powiedzmy, minimum 5, myślę. Jeśli wolicie cieńsze, to również spoko. Im krótsze włosy, tym więcej tych kucyków powinno być, bo wtedy łatwiej nam będzie to upięcie zrobić bez uciekających końcówek. Zaraz zobaczycie dlaczego. Dobra, w każdym razie ilość kucyków pozostawiam Wam. Ok. I teraz zaczynamy od pierwszego kucyka z brzegu. Dzielimy go na pół. To już jest technika dobrze Wam znana na pewno z innych moich tutoriali. Przekładamy te połówki wokoło sąsiedniego kucyka. Jedną górą, drugą dołem. I związujemy je gumką razem z kolejnym kucykiem. I znowu to samo, cofamy się do poprzedniego kucyka, którego zostawiłyśmy luzem. Tu sobie rozciągamy jeszcze trochę te połówki, żeby od razu już dodawać objętości. Ale dobra, wracamy do tego poprzedniego kucyka, dzielimy go na pół i tak samo przekładamy te połówki wokół sąsiedniego kucyka i związujemy je razem z kolejnym. I znowu sobie te włosy nasze rozciągamy między gumkami, żeby dodać im już teraz objętości. I znowu to samo. Poprzedniego kucyka dzielimy na pół, połówki przekładamy wokół sąsiedniego kucyka i związujemy z kolejnym. Jeśli w międzyczasie powyłażą Wam końcówki, takie jak tutaj powyłaziły mi, to jest normalne przy krótkich włosach, tym się w ogóle nie przejmujcie, tym będziemy się zajmować na koniec. Na razie kontynuujemy cały czas w ten sam sposób, czyli znowu cofamy się do zostawionego kucyka, dzielimy go na pół, jego połówki przekładamy nad sąsiednim kucykiem i związujemy z kolejnym. Jeśli już nie mamy kolejnego, to po prostu związujemy je same. Teraz już nie mamy do czego dobierać, więc znowu ten luźny kucyk po prostu dzielimy na pół i jego połówki przekładamy nad sąsiednim kucykiem. Czyli robimy tak naprawdę warkocz pull-through. Dopóki się da. Kiedy już się nie da, zawijamy nasze końcówki pod spód, tak żeby nie było ich widać i upinamy wsówkami. Ok, teraz przyszedł czas na nasze luźne, wystające końcówki, które nam pouciekały z upięcia wcześniej. Będziemy je po prostu podpinać pod spód wsówkami. To takie proste. Każdą z tych wiszących luźnych końcówek podwijamy sobie pod spód, upinamy wsówką i to wszystko.
Tutaj niestety w przypadku upięcia na krótkich włosach tak trzeba się z tymi wsówkami bawić. Te włosy lubią wyłazić, ale jeśli mamy taką konstrukcję z gumeczek jak tutaj i jeśli jeszcze te końcówki podepniemy wsówkami, to upięcie będzie po prostu trwałe. I zobaczcie, że już w tym momencie nie widać tak naprawdę, że ono jest zrobione na tak krótkich włosach. Także trochę cierpliwości i na krótkich włosach też da się zrobić fajne upięcie na wesele. Upinamy końcóweczki, upinamy wszystko, co wisi, a nie powinno. Teraz właśnie sobie chowamy pod spód. Oczywiście cały czas możecie używać lakieru na każdym z etapów, bo to pomoże Wam te końcówki też trochę ukryć. No i też oczywiście dobrze jest porozciągać sobie te wszystkie pasma upięcia, po to, żeby dodać tej fryzurze takiej lekkości i objętości. Rozciągamy je na boki, pryskamy lakierem. No i oczywiście na koniec wygładzam sobie górę, to jest standardowy myk, czyli szpikulec, wkładamy poziomo we włosy i przeciągamy sobie od góry do dołu kilka razy. No i teraz nasza fryzura jest już gotowa. Mam nadzieję, że Wam się podobała, mam nadzieję, że wypróbujecie. Widzimy się już niedługo w kolejnym tutorialu.